Cześć! Przychodzę na ratunek dzisiaj wszystkim sfrustrowanym duszom, dla których procentowe trunki stały się pozornym źródłem relaksu. Opowiem Wam dzisiaj o 5 sposobach na relaks bez alkoholu. Zapewniam Was, że dzisiejszy odcinek na zawsze zmieni Wasze podejście do tego, co koi naszą duszę i ciało. Gorąco wierzę, że po jego obejrzeniu będziecie gotowe, żeby wdrożyć taktyki i rozwiązania, które pomogą Wam odetchnąć po ciężkim dniu bez bólu głowy i wyrzutów sumienia, tak jak to bywa w przypadku alkoholu. Koniecznie zostawcie subskrypcję, ponieważ brakuje nam jedynie 200 do odblokowania karty społeczność. Wówczas nasza interakcja będzie bardziej dynamiczna, a ja będę mogła poznać Wasze potrzeby. Zanim przejdziemy do konkretnych rozwiązań, ważne jest, żebyście uzmysłowili sobie, dlaczego cholera tak jest, że trudno jest nam odpoczywać bez tego przysłowiowego kieliszka wina. Dlaczego myślimy, że alkohol pomaga nam się zrelaksować? Wyobraźcie sobie, że nasz mózg to Bentley, Porsche czy jakieś inne fajne autko. Nie znam się na motoryzacji. Jak każde Wasze cacko na kółkach będzie wyposażony w hamulec. Tak samo jest z naszym mózgiem. Układ hamowania w naszym mózgu zwany jest GABą. To taki neuroprzekaźnik. Reguluje on naszą zdolność do odczuwania emocji głębokich, takich jak miłość albo altruizm, uczuć nieprzyjemnych związanych ze stresem i reguluje też zdolność do analizy sytuacji. Dopóki działa sprawnie, jakoś sobie radzimy. Nie dopuszczamy się agresywnych zachowań. Uczucia głębokie, takie jak miłość, mają dla nas wartość. Jesteśmy w stanie wyciągać racjonalne wnioski i przewidywać konsekwencje naszych zachowań. Co stanie się, kiedy zaczniemy ten hamulec zalewać alkoholem? Nastąpi korozja i się spierniczy. Hamowanie kory mózgowej sprawi, że będziemy podejmować decyzje instynktownie, na poziomie podkorowym i nastąpi u nas wzrost agresywności. To chwilowe rozluźnienie po lampce wina przypisuje się instynktowemu działaniu i postrzeganiu świata bez ograniczeń korowych. No bo nasz hamulec GABA nam nie działa. Mózg robi się leniwy, nie musi już niczego analizować. Nasz hamulec GABA przyczynia się również do rozluźnienia napięcia mięśniowego. Nic dziwnego, że po spróbowaniu takiego sposobu na relaks uparcie twierdzimy, że to nam rzeczywiście pomaga. Sięgamy po kieliszek drugi i trzeci i czwarty i piąty raz. Po ciężkim dniu na uczelni, po całym dniu coli na Zoomie, aż w końcu wejdzie nam to w nawyk, a nasz hamulec pokryje się grubą warstwą rdzy. Popsuta GABA nie sprawuje już swojego zadania. Będzie nam towarzyszyć uczucie stałego napięcia i rozdrażnienia. I nic nie będzie nam dawać na początku takiego ukojenia, jakie pozornie daje nam alkohol. Mówię pozornie, bo wszyscy przecież pamiętamy, jak fatalnie czujemy się dzień po. Stany lękowe i ataki paniki, jakie towarzyszą nam następnego dnia po spożyciu, nie mają przecież nic wspólnego z relaksem, a miało być tak pięknie. Po pierwszym kieliszku wyłącza nam się zdolność do oceny sytuacji i logiczne myślenie. Dlatego sięgamy po więcej. I to jest właśnie największa pułapka substancji psychoaktywnych. Obiecują coś szybkiego, kuszą rozluźnieniem, po to, żeby doprowadzić Cię do stanu jeszcze gorszego niż ten, zanim sięgnęłaś po pierwszą butelkę. Żebyś czuła się tak, jakby przebiegło po Tobie stado bawołów. Jeśli masz już tego serdecznie dosyć, pora przywrócić Twoim hamulcom działanie. Bierzemy nasze auto do mechanika i cierpliwie stosujemy taktyki, które zaraz Ci tutaj przedstawię.
Self-care. Pretty obvious. Oczywista oczywistość. Nie obiecam Wam, że Wasze problemy i stres nagle znikną po odstawieniu alkoholu od razu, tak jak po wizycie czarodziejki z księżyca. W dalszym ciągu będziecie narażeni na napięcie, na stres. Ktoś z Waszego życia odejdzie, projekt w pracy będzie wymagał od Was większego poświęcenia. Najważniejsze to próbować wszystkich rzeczy i bić się po łapach wtedy, kiedy przyjdzie Wam do głowy powrót do starych przyzwyczajeń. Lepsze samopoczucie przyjdzie i to już mogę Wam obiecać, ale dopiero po podjęciu konkretnych działań. W pierwszej kolejności zadbaj o siebie. Zadbaj o to, żeby spożywane przez Ciebie posiłki były pełnowartościowe. Sięganie po fast foody każdego dnia nie dostarczy Ci wartości odżywczych. Po opierniczeniu paczki Cheetosów przed snem nie ma mowy o przespanej nocy. Będziesz się wybudzać, bo będzie Cię suszyć i będziesz chciała napić się wody po to, żeby to pragnienie ugasić, a potem co rusz kursować do toalety. Zadbaj o 8-godzinny sen. Wspieraj się aktywnością fizyczną. Jeżeli jesteś leniuszkiem, niech to będzie 8-godzinny spacer, marszobieg, ale będzie. Zauważyłam, że jeśli zadbam o te 3 rzeczy, czyli 8-godzinny sen, regularne posiłki i aktywność fizyczną, mój poziom stresu już naturalnie się obniża i jestem w stanie się zrelaksować. Kiedy posiłki, odpoczynek, aktywność fizyczna idą w odstawkę, bo na przykład pochłania mnie nagrywanie odcinków na YouTube, wtedy odczuwam frustrację i trudniej jest mi ten poziom napięcia obniżyć. Wyloguj się ze świata technologii. O matko kochana, to chyba moja największa zmora. Mam taki zwyczaj, że pracuję do późna na komputerze, a potem zdarzało mi się jeszcze scrollować Instagrama przez długi czas leżąc w łóżku, co skutkowało tym, że moja głowa przez północy przetwarzała informacje. Potrafiłam o 3:00 w nocy zerwać się na równe nogi po to, żeby zapisać jakiś pomysł. Liczenie baranów nie pomagało. Światło niebieskie telefonu, komputera jest zabójcze dla naszej zdolności do relaksu. To tak, jakby oglądać Pokemony 24 godziny na dobę. Prędzej czy później wywali nam bezpieczniki. Dlatego uczulam Was, proszę, mając na uwadze moje własne doświadczenia, nie korzystajcie z technologii przynajmniej do godziny przed snem. A najlepiej wyznaczcie sobie taki dzień, kiedy w ogóle nie sięgacie po telefon, nie włączacie telewizora, nie pracujecie na laptopie. Wyznaczcie godziny, w których jesteście nieosiągalni. Ja wiem, że w dobie pracy zdalnej granica między czasem wolnym a pracą znacznie się zaciera i coraz trudniej nam jest odpoczywać. Ale ja zaraz po nagraniu tego odcinka przełączam się na flying mode. Wyjdź do ludzi. Ostatnie lata sprawiły, że zapuściliśmy korzenie w domu. Dla wielu z nas ten dom stał się miejscem pracy. I tak jak mówiłam wcześniej, coraz trudniej jest się nam w nim zrelaksować. A może sytuacja w domu sama w sobie jest stresująca, bo na przykład tkwicie w toksycznym związku, który podsyca w Was jeszcze bardziej potrzebę sięgnięcia po alkohol. To tym bardziej wyjdźcie do ludzi, szukajcie wspierającego otoczenia. Zapiszcie się do grup wsparcia na Facebooku. Umawiajcie się na herbatki w pijalni ziół, tak jak to robią nasze sober Polish girls. Znajdźcie czas na pogaduchę z drugim człowiekiem. To niezwykle ważne. Tak łatwo jest nam się zagubić w trudach dnia codziennego. Tak łatwo jest zamknąć się przed światem na 4 spusty, pogrążając się w swoim własnym bagienku. Ludzie dadzą Ci nową perspektywę na sprawy. Podzielą się swoim bardzo często
cennym doświadczeniem. My potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem. Nie tylko po to, żeby się rozerwać, ale też po to, żeby poszerzać swoje horyzonty. Ekstrawertycy czerpią swoją energię poprzez spotkania z ludźmi. Dlatego już bez dyskusji marsz mi na sober rave'a. Introwertycy z kolei również potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem. W przeciwnym razie pogrążylibyśmy się w czeluściach własnych myśli, wiecznym analizowaniu, rozmyślaniu i czekaniu na gwiazdkę z nieba. Zabierz ekipę na rowery. Jest wiosna. Jedźcie powspinać się na Śnieżkę zamiast siorbać browary na ławce w parku. Doda, widziałam na Instagramie, już zaliczyła w tym roku jakieś szczyty. Twórz wieczorną rutynę. Przyznam wam się do czegoś. Z natury jestem bardzo niepoukładana. Zarówno w szafie, w torebce, jak i na pulpicie panuje u mnie artystyczny nieład. Taki miszmasz. Jako osoba wysoko wrażliwa i uzależniona jednocześnie, potrzebuję pewnej struktury i powtarzalności. Godzinę przed snem, teraz, zamiast scrollować Instagrama, biorę do ręki książkę, zapalam świeczkę i czytam. Tak się składa, że przez ostatnie 3 lata sięgam zazwyczaj po książki związane z uzależnieniem, psychologią i rozwojem osobistym, ale o ile nie jest to potęga podświadomości napisana w języku angielskim, zapewniam was, że pomaga mi się to zrelaksować. Do tego stopnia, że oczy zamykają mi się już same. Prowadzenie dziennika to również fenomenalny pomysł. Ja wiem, że po całym dniu perspektywa trzymania długopisu i notowania czegoś na kartce najprawdopodobniej nie jest dla was atrakcyjna, ale ja naprawdę zachęcam was do zakupu pięknego notatnika. Takiego notatnika, do którego z przyjemnością będziecie zaglądać. Z fikuśną okładką, gumeczką i piękną, kwiecistą zakładką. Przelewanie naszych myśli na papier nie tylko pomaga w redukcji stresu, ale również sprawia, że reflektujemy się nad tym, co spotkało nas danego dnia, nad swoim stanem emocjonalnym, uczuciami. I kto wie, może niebawem powstanie z tego jakiś piękny tomik poezji. Pomyśl, co mogłoby być twoją wieczorną, codzienną rutyną. Jeżeli masz wannę, zazdroszczę. Chętnie posłuchałabym sobie, leżąc w niej pokryta pianą Mozarta. Niestety na chwilę obecną muszę zadowolić się jedynie prysznicem, a prysznic najprawdopodobniej zakłóciłby muzykę Mozarta. Zanim zdradzę ci chyba najważniejszy sekret dzisiejszego odcinka, chciałabym przypomnieć, że właśnie trwa rejestracja na wyzwanie 30 dni bez alkoholu, które rusza już w sierpniu. Po co masz robić to sama, skoro możemy zrobić to razem? Z wielką przyjemnością poprowadzę cię za rękę przez twoje pierwsze 30 dni. Link do tego wyzwania znajdziecie w opisie pod filmem. Ale uwaga, liczba miejsc jest ograniczona. No dobra. Moim zdaniem, żebyśmy przede wszystkim potrafili się zrelaksować, najważniejsze jest zredukowanie źródła stresu. Nie wiem, jak jest z wami, ale ja denerwuję się i funkcjonuję w napięciu wówczas, kiedy jestem zdezorganizowana, kiedy mam na głowie mnóstwo rzeczy i nie wiem, za którą zabrać się w pierwszej kolejności. To powoduje u mnie ogromną frustrację i odwlekanie zadań, a to z kolei prowadzi do podbijania już i tak wysokiego poziomu stresu. Moim antidotum na to, którym pragnę się z wami teraz podzielić, będzie zatem planowanie. Planowanie to ratunek. To prewencja. Uwierzcie mi, że od kiedy teraz, każdego wieczoru, a to też jest część mojej wieczornej rutyny, zapisuję sobie, co mam do zrobienia dnia następnego, jestem o wiele bardziej zorganizowana, a co za tym idzie, odhaczam więcej pozycji, więcej rzeczy udaje mi się zrobić. Nie muszę się zatem stresować tym, że nie wiem nagle, w co mam teraz włożyć ręce.
Bez planowania nie byłoby mnie tutaj z wami. Nie przebrnęłabym przez swoje pierwsze 30 dni. Nie poradziłabym sobie przy okazji nawrotu choroby alkoholowej. Aż w końcu nie byłoby tutaj tego kanału. Planowanie i struktura to najlepsi przyjaciele osoby, która pragnie zerwać z nałogiem picia. I mówię ci to ja, najbardziej niezorganizowana osoba pod słońcem, która całe życie leciała na spontanie. Nie mówię tutaj o kurczowym trzymaniu się sztywnego planu. Nie, bo to samo wiązałoby się z ogromnym poczuciem stresu. Mówię tutaj raczej o zarysie, o szkielecie, który pomógłby ci stawiać w pionie swoje cegiełki codzienności. O tym, jak wygląda moja codzienność, możecie dowiedzieć się z mojego Instagrama, gdzie staram się już nie tylko mówić, ale pokazywać, jak wygląda moje życie na trzeźwo. Podsumowując, chciałabym, żebyście z dzisiejszego odcinka zapamiętali, że chwilowe uczucie rozluźnienia, relaksu, które towarzyszy nam po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu, jest swojego rodzaju pułapką po to, żebyście sięgali po niego coraz częściej, a później, żebyście w konsekwencji się uzależnili. Zwróćcie uwagę na to, jak często po niego sięgacie. A teraz ja zwracam się do osób, które dopiero co odstawiły alkohol. Pamiętajcie, że nasz organizm potrzebuje czasu, żeby cofnąć korozję w hamulcach. Najpierw jest działanie, dopiero później przychodzi uczucie przyjemności. Piliście spory kawał czasu. Bądźcie zatem dla siebie wyrozumiali. Jeśli uważacie, że o czymś zapomniałam, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie, że komentarze to również przestrzeń do zadawania pytań. Ja naprawdę z wielką przyjemnością na nie wszystkie odpowiem. Zostawcie też łapkę w górę, bo one dodają mi największej motywacji do dalszego publikowania. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki, że byliście ze mną. Zwijam Manżur i przyłączam się na Flying Mode.